Witajcie kochani! Uwierzycie, że to już 6. odcinek podcastu Między nami słyszymy się po raz kolejny i na pewno nie po raz ostatni. Mkniemy jak burza, słuchajcie. Ja się tak obawiałem tej regularności, że nie uda nam się rzeczywiście wyrobić w ten każdy weekend, który tak wam obiecywaliśmy, ale nie udało nam się ominąć żadnego weekendu i jesteśmy tutaj na bieżąco, tak jak powinno być. Dowozimy nasze odcinki, nasze spotkania z wami w weekendy, a dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy o sztuce drag queen. My dzisiaj jesteśmy takie ładne. Ja jestem w sumie bardziej męska, ty bardziej kobieca, ale to wszystko ma swój cel. Gdybyście wiedzieli, ile czasu zajęło nam przygotowania do dzisiejszego odcinka, słuchajcie, ręce miałem pełne roboty, ale warto było, słuchajcie, koniec końców ten odcinek będzie pięknym uwiecznieniem tego wysiłku, tej pracy i ja się tak nie mogę doczekać, żeby sobie potem to zobaczyć jeszcze w kamerze. Ja muszę powiedzieć, że tak kątem oka na ciebie zerkam i nie mogę się przyzwyczaić do tego, że masz niebieskie oczko. Wiesz co, ja często to słyszę, bo ludzie mi mówią, że jak mam niebieskie soczewki, całkowicie mi się twarz zmienia. Dzisiaj ty taka Swietłana jesteś. Naprawdę. Albo Olga. Wyglądam jak kompletnie inna osoba, a to jest tylko kolor oczu, także nie wiem czemu tak to się dzieje, ale ja tak mam, jestem jedną z tych osób. Dzisiaj wielkie zmiany, dzisiaj wiele ciekawych informacji, troszkę historycznych, troszkę takich modowych, makijażowych. To wszystko już za chwilę, ale to już jest w tym momencie najlepszy czas, miejsce i pora, żeby zaprosić was. Do tańca, dawaj! Intro! Bądź z nami, powiem, to zostanie między nami. Podcast między nami. Bądź z nami, pogadamy, co zostanie między nami. Podcast między nami. Witajcie po intrze. Hello. Fajny mamy, nie? No oczywiście, że fajnie, mówimy o tym co tydzień, będziemy to powtarzali, również w każdy weekend. Oczywiście. Mam nadzieję, że już znacie cały tekst na pamięć, a jak nie, to następnym razem na pewno. Jak nie, to uwaga do dzienniczka. Tak, jak różaniec przed snem. Powtórzyć sobie, Paciorek, siusiu i spać. Ale, moi drodzy, teraz spać nie idziemy, zamieniamy się w słuch, proponuję zrobić sobie kaweczkę, herbatkę, co kto lubi i zapraszamy was do tego, aby cofnąć się w czasie. Przenosimy się do XVI wieku, bo właśnie wtedy powstała sztuka drag. A wiesz dlaczego? A poczekaj sekundę, bo XVI wiek to ja siedzę i kalkuluję w głowie. To było 1500 lata czy 1600 już? 1500 z hakiem. O Jezu, to dawno temu! Dawno temu, ale wtedy mężczyźni grali w teatrach kobiece role, bo kobiety miały zakaz. Słyszałem o tym. I tak właśnie powstały nasze piękne drag queen. I się patrz, ile czasu to się już utrzymało, co? I jakie to jest piękne, ale dzisiaj się też dowiemy za sprawą kogo, jakich programów ta kultura, ta sztuka została tak bardzo rozpromowana, bo to nie jest takie hop-siup. Same się nie zrobiło. Same się nie zrobiły. Nic się nigdy samo nie robi. Nie zrobiło. A czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, w ogóle powinniśmy od tego zacząć, co oznacza słowo drag? Wiesz co, tak naprawdę nie wiem, a powiesz mi? Zastanowię się. Znaczy ja wiem, czym jest drag queen. No to czym jest według ciebie? Znaczy wiesz co, drag queen jest to interpretacja. Jest to interpretacja komediowa kobiety. Ukarykoturowanie się z nimi. To zostawiamy. Nawet nie można się tego wyciąć. Zabronił mi to wyciąć, no dobrze. Zgodzę się w pewnym sensie z tobą, ale drag to jest dressed as a girl. Tak w skrócie. O, naprawdę? No naprawdę. O. Naprawdę. I jak sobie to tak skrócisz, to właśnie tak to brzmi, czyli ubrany jak dziewczyna, jak kobieta. Tylko zobacz, że to też nie do końca ma sens, ponieważ jest drag queen, ale jak jesteś drag kingiem, czyli przebrany za mężczyznę, czyli jesteś dressed as a girl king. Tak, ale ten drag king pojawił się zdecydowanie później. Jak już zdążyłam powiedzieć, mężczyźni grali kobiety. Prawda. I potem chyba te kobiety też chciały naśladować tych panów i postanowiły się przebierać za tych mężczyzn i stąd właśnie powstała I fajnie. Sztuka drag king. Chociaż ja dzisiaj powinnam być tak przerobiona. Wiesz co, może tak, ale uważam, że fajnie. Z wąsem. Tak, bo to nie powinno być tylko, że faceci mogą, tylko tutaj mamy równouprawnienie, kobiety też mogą. Hej. Ja widziałam
widziałam takie kobiety, które właśnie przebierają się za mężczyzn, są tymi drag kingami, tak to powinnam odmienić, tak. I robi to piorunujący efekt, chociaż zdarza się też, że kobiety również Są drag queen. są drag queen i wcielają się w takie swoje alter ego. Tak, bo tak I naprawdę... odpinają wrotki całkowicie. Tak naprawdę cała sztuka drag to jest alter ego, to wychodzi z ciebie model, wychodzi z ciebie tancerz, wychodzi z ciebie komediant i tak dalej i ty wtedy jesteś takim prawdziwym sobą. Mi się bardzo to podoba, kiedy tak sobie porównasz tego człowieka, który na co dzień jest na przykład mężczyzną, no i potem spędzi kupę czasu, żeby się wymalować, włosa zrobić, ubrać się i wychodzi na tą scenę i jest inną mega osobą. kobiecy, I jest tak. mega kobiecy, że nawet ja sądzę, nie byłabym tak kobieca, jak ten facet. Możliwe, że prawda. Wiesz, ja na przykład oglądam, teraz już nie, ale oglądałem przez bardzo długi czas RuPaul Drag Race, znamy. I wiesz, i tamtych członków tego turnieju, tego programu i było cała masa i tak dalej. Także zawsze ich widzimy, kiedy są przebrani i widzimy ich też w tej męskiej formie i powiem ci, że czasami to jest tak piorunująca różnica, tak drastyczna zmiana, że można się bardzo zszokować. I właśnie ten program, o którym ty powiedziałeś, jest jednym z najbardziej wpływowych programów o tematyce drag queen. I No mi tak. się wydaje, że on tak naprawdę spowodował, że w tym XXI wieku ta kultura drag, ta sztuka tak bardzo została Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest rozkręcona. jeden z najbardziej wpływowych. Wydaje mi się, że on jest taki najbardziej. Nie ma drugiego takiego, który by zrobił aż takie wielkie boom na drag queen. Bo nie wiem, czy zauważyłaś, ile ludzi się nagle odważyło Tak. spróbować, odważyło się express yourself po polsku, Pokazać siebie. wyjść do ludzi, wyjść do świata, pokazać swoją sztukę, pokazać swoje zdolności, swój talent i tak dalej. Przed tym programem na pewno było tego mniej i wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu ludzie nie wiedzieli, że to jest okej i że to jest takie fajne. I że można z tym wyjść do ludzi. Nawet nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, ale w zeszłym bodajże roku, 2023, bo ja jeszcze myślałam, jestem w 24, w brytyjskiej edycji programu pojawiła się polska drag queen po raz pierwszy. A to ja nie wiedziałem, a oglądałem. Muszę powiedzieć, ja mam nadzieję, że mi wybaczą, ale no taka dupeczka. A który to był? Który? Sant Alexis Pete, no A to ja przefantastyczna. tego nie znam. No to musisz nadrobić. Nie dość, że fajnie wygląda jako facet, ale jak się zrobi jako kobieta, to... Muszę nadrobić sezon w To takim i skacze, razie. i tańczy, i ojej, cała ta otoczka jest tak niesamowita, że aż miło popatrzeć. Jezu, oni takie szpagaty trzaskają. No daj właśnie, on spokój, tak no. robi. Jak przerabia się za Britney Spears, jak z szpagatem zarzuci, to aż ciebie boli wszystko, nie? No ja to tak wierzę. się da, to Ja tak się wierzę. da. Ja całe życie marzyłem o zrobieniu szpagatu i mówię ci, mimo tego rozciągania i tak dalej, w życiu mi się nie udało nawet trochę. My w tym momencie męczymy się, żeby wejść po schodach na piętro, a ty mówisz Jezu. o szpagacie. No Ale hello, ja przepraszam. Wierz mi lub nie, ale ja kiedyś byłem młodszy. Poważnie? Naprawdę. Ja też. Ledwo, ale byłem. No dobra. Kochani, dzisiaj chciałbym też od was posłuchać, czy mieliście kiedykolwiek styczność ze sztuką drag queen. Byliście na pokazie, na występie, może macie w znajomych kogoś, a może po prostu z telewizji siedzicie, podziwiacie. Jesteście jakby zaznajomieni ze sztuką? Jeżeli tak, to w jaki sposób do niej dotarliście? A skoro jeszcze ruszyłeś temat telewizji, to wydaje mi się, że osoby, które oglądają nas w Polsce, to mogły śledzić program, który był w zeszłym roku, Drags Me Out. Me Up, nie? Tak, tam pojawił się m.in. Adelon, który będzie naszym dzisiejszym gościem wirtualnym. Ja nie I wydaje mi się, że ten program, nawet nie wydaje mi się, ale wiem po rozmowach ze znajomymi, że wzbudził sporo kontrowersji. No Na bo pewno. jak to można pokazać chłopa przebranego za babę w telewizji w takich godzinach? Musimy Hello. pamiętać, że to jest Polska. Polska ma jeszcze do przerobienia trochę rzeczy. Oczywiście nie neguję, nie jestem tutaj hejterem, ale często jest tak, że Polska dochodzi do różnych wniosków troszkę później. Tak, w swoim tempie. Ja się bardzo cieszę, że taki program powstał, że został emitowany w polskiej telewizji. Boli mnie trochę, że tyle pojawiło się hejtu, no bo tak jak zdążyłam powiedzieć, jak można się tak przebierać, jak można się tam tak się zachowywać. A to chodziło o to, że każda drag queen była opiekunką jakiegoś faceta, który z tygodnia na tydzień
Coraz bardziej się wcielał. Coraz bardziej się wcielał, coraz inny był występ, za każdym razem była inna odsłona czyli i taka robiły niesamowite show. Ewoluował. I to było widać z tygodnia na tydzień, jak oni się fantastycznie bawią, jak tworzą te kreacje No sceniczne. bo to jest zabawa, to jest tak zabawa. być To jest powinno. po to, żeby było fajnie, żeby było lekko, żeby było śmiesznie. Nikt nikomu nie stworzył tego, żeby robić krzywdę, ani kogoś prowokować, ani nic. Ludzie po prostu czasami są nadwrażliwi. Sam wiesz, że mieszkamy w Wielkiej Brytanii i ta kultura drag queen tutaj jest jak najbardziej Na taka porządku na porządku dziennym. dziennym. Są kluby, gdzie są spektakle i Ja nawet do różne ciebie dzisiaj show. mówiłem, chodź, idziemy pod klub, będziemy naganiaczkami. Ja bym dzisiaj mogła sprzedawać drinki, to Tak, wow. bo ja nie wiem, czy wy wiecie, kochani, ja nie wiem, czy wy wiecie, ale w Anglii, tutaj mamy tą dzielnicę gejowską, właściwie nie gejowską, bo to dla kobiet również, tak, że to się nazywa Gay Village, więc ja po prostu przetłumaczyłem. Gejowo w skrócie. Tak, i przed klubami stoją, ja na nie mówię naganiaczki, to są po prostu drag queen, które są odpowiedzialne za wprowadzanie ludzi do klubu. Za Promotorki. Promotorki, tak, hostessy. I one tak ci dadzą albo bilecik, żebyś miał na przykład 2 drinki w cenie jednego, albo coś tam, albo coś tam. I ja mówię tak, dzisiaj jesteśmy w doskonałej formie, żeby się właśnie pojawić pod tamtym klubem i nagonić paru klientów, tak za darmo, pro bono. Oj, zrobiłybyśmy furorę, to na pewno. Tak jeszcze wracając do tej kultury, ja pamiętam, że parę lat temu, jak był finał konkursu piosenki Eurowizji, bo jak Okej. wiadomo, to jest moje guilty pleasure, Ja kocham. wiem. I my również będziemy razem oglądać i komentować dla was to, co się dzieje, turkusowy dywan i te sprawy, ale to ty się dokształcisz. Ja naprawdę nic Bo nie on wiem jest o dziewicą Eurowizji. eurowizyjną. Nic nie On wiem. jest dziewicą eurowizyjną. Jakim cudem, to ja nie wiem. Zawsze wiem, kto wygrał, dlatego, że potem jest głośno na Wszędzie. TikToku, na Facebooku, wszędzie właściwie, No to w tym roku będziesz na I bieżąco. tylko tyle wiem. Nie znam innych uczestników, nie mam pojęcia, jakie piosenki były, nic nie wiem. W razie co, finał polskich preselekcji 14 lutego, walentynki. Ale wracając do tej Eurowizji, podczas jednego z finałów była taka przerwa, interwał, w którym pojawił się występ drag queen. Tak? I pamiętam, jak moje koleżanki się strasznie zbulwersowały. Zaczęły do mnie wydzwaniać. Jakim cudem coś takiego jest w prawem? telewizji? Jakim prawem? Przecież to oglądają dzieci o tej porze. Nie można takich rzeczy promować. Ja zadam Jak pytanie, dzieci dlaczego nie? Mhm. Jak dzieci oglądają i pamiętaj, że to ty, jako rodzic, dajesz im dostęp do telewizji, to ty dajesz im dostęp do tych treści, bo to ty kontrolujesz dziecko, a nie drag queen, która jest na scenie i nawet nie ma pojęcia, że twoje dziecko istnieje. Mi się wydaje, że dużo gorsze rzeczy to dziecko może oglądać na TikToku, czy na Wszędzie. YouTubie, czy na Facebooku. A to jest po prostu rodzaj sztuki. I żyjemy w takich czasach, że należy takie rzeczy akceptować, moim zdaniem, bo nikt tutaj nikomu nie robi krzywdy. Ja tak kiedyś myślałem, bo tak czym dla mnie jest sztuka drag queen? Ja tak zastanawiałem się, czy to nie jest aktorstwo, bo tak naprawdę ty się wcielasz w postać i masz rolę swoją do odegrania, ale to nie jest to słowo, którym bym to określił. Ja tak się zastanawiałem i wydaje mi się, że performer. Dlatego, że tak naprawdę performer to jest przedstawienie sztuki. Jest to artysta, który ma show do zrobienia i to może być wszystko. To może być właśnie aktorstwo, to może być komedia, to może być modeling, to może być taniec, to może być śpiew. Jest strasznie dużo kategorii, dlatego, że drag jest nieograniczony. Tak. Nawet możesz iść i narysować coś sobie, wiesz, na kartce ładnie, jak ładnie malujesz, zrób to, sprzedaj swój talent, sprzedaj swoje umiejętności. Możesz robić tak naprawdę wszystko, bo drag jest nieograniczony. Ale zobacz, ile tu trzeba mieć umiejętności. Właśnie ten makijaż, te włosy, ubiór. Niektórzy sami, własnymi ręcami wyszywają te swoje kreacje w cykiny, Ale kamienie. wiesz, że nie I to jest każdy? wszystko... Ja nie mówię, że każdy, ale wiele osób po prostu chce zadbać o ten swój sceniczny imidż własnoręcznie, żeby to wszystko było zgodne z nim w 100%. I to jest takie niesamowite, no bo gdzie byś Ludzie sobie nie wyobraził? mają pojęcia, ile pracy, walczę z tym mikrofonem, ale dajcie mi szansę, ja sobie to dogram. Ludzie nie mają pojęcia, ile pracy składa się na pracę drag queen, bo to, tak jak mówisz, jest wyszywanie strojów, to jest opracowywanie swojego show. Do tego masz włosy, do tego... Niektórzy sami dziergają te peruki, Tak, a znam nie takie kupują przypadki. z internetu. Ale więc... tak jak mówiłem wcześniej, wiesz, nie każdy inwestuje w wygląd tak dużo, dlatego, że znam drag queenki, które właściwie, wiesz, narzucą rzęsy, palcem przyjadą po powiece I that's it.
Tak, i oni pójdą i oni duszą swoją osobowością i tak dalej. Charyzmą. Oni wypełnią salę, oni wypełnią tłumy, oni zbiorą ludzi, dlatego że oni szerzą taką cząstkę, którą ludzie potrzebują. Ludzie potrzebują poczuć akceptację, ludzie potrzebują poczuć się dobrze ze sobą i tak dalej. I właśnie drag queen często dają takie poczucie komfortu. Wiesz, że cokolwiek jesteś, okej. To Nikt ciebie nie dobrze. ocenia. To fajnie, że jesteś, nie? I właśnie powiem ci, że nie znam drugiej takiej sztuki, która by ci dawała takie poczucie. Te drag queen to mają taki swój styl, charakter, może mają jakieś również motto przewodnie, którym się kierują, tworząc te swoje postaci i RuPaul ma motto. no jakie? If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? To znaczy, jeżeli nie potrafisz siebie kochać, to jak ty chcesz kochać kogokolwiek? No i pięknie. I jest to bardzo mądre, Jest. bo powinniśmy siebie kochać przede Zaczynamy od wszystkim. siebie, zawsze. My jesteśmy number one. I o tym trzeba pamiętać. Wiesz co, ja z drag queen mam dosyć wiele wspólnego. Miałem kilka podejść, zawsze chciałem być, tylko kurczę, ja jestem człowiekiem, który robi za dużo. Tak jak rozmawialiśmy ostatnio, wiesz, ja tu i muzyka, i moje biznesy, i makijaże, i podcast, i coś tam, i co chwilę coś nowego. I gdzie tu jeszcze miejsce i czas na sztukę? Bycie drag queen to jest naprawdę pełnoetatowa praca, Mhm. bo ty cały czas, jeżeli nie występujesz, to ty pracujesz, żeby twoje występy były lepsze. Czyli albo się uczysz, albo szyjesz, albo trenujesz Cały czas choreografię coś. i tak dalej, nie? Cały czas jesteś w biegu. Ja mówię tak, Boże, jak ja bym sobie to wrzucił na barki, to wszystko inne musiałbym porzucić, a nie jestem w stanie. Ja lubię swój chaos. No dobra, skoro załóżmy, że już jesteś tą drag queen, to kim chciałbyś być? W Wiesz czym co? się specjalizować? Ja zastanawiałem się nad tym całe życie, naprawdę. Dlatego, że ja wiem, jak bym wyglądał, wiesz? Ja mam swoją stylistykę, ja mam swoją estetykę, ale nie wiem, co chciałbym sprzedać, jeżeli chodzi o talent. Bo tak, nie jestem komediantem. Znaczy, moi znajomi mówią mi, że jestem śmieszny, ale nie w ten sposób, żebym poszedł i gdzieś tam coś tam... Nie. Poszalał? Śpiewać nie będę. Bo nie czuję się na tyle komfortowo, żeby móc takie rzeczy robić. Tańczyć nie mogę, bo mam astmę, siema. I tak mówię, Boże, co mi zostało? I właściwie nigdy na to nie wpadłem. Mógłbym być modelką, mógłbym po prostu, wiesz, pójść, poruszać ustami i powyglądać, bo dużo ludzi Tak robi. tak robi. Ty nie byłaś na tym koncercie, występie drag queen, ale wysyłałem ci Tak. filmy z tego, gdzie ona wyglądała jak takie Old Hollywood, w takiej różowej kreacji i on właściwie nie tańczył, nie biegał po scenie, stał pionowo, dlatego że miał w ogóle pędzelkową tą suknię i rękami i mimiką twarzy on zrobił piękne show. Mówię on, ona, nie wiem jak to się mówi, ja będę mówić on, Jak dlatego że... poprawnie, żeby tak. nikogo nie urazić. Tak, także ja może bym mógł robić coś takiego, żeby się za dużo nie ruszać, bo nie jestem w stanie po prostu przez moje zdrowie, ale może. I ja na przykład na Paradę Równości byłem już w pełni zrobiony od stóp do głów i to był mój pierwszy raz, kiedy rzeczywiście miałem pełną metamorfozę, no i powiem ci, wyglądałem dobrze. Ładnie było, robiło show. A ty widziałeś zdjęcia? Widziałam, ja widziałam zdjęcia. Może, jak masz zdjęcie gdzieś pod rączką, to tu wrzucimy naszym widzom. Wrzucę gdzieś, między nami. O, tutaj gdzieś się pojawi Sky jako piękna draguska. Taki cyc był. I Zad też był. Oj, Tam tak. wypychałeś co Ja nieco. ciąłem, wiesz co, bo ja miałem tą gąbkę i ja z tej gąbki wykrawałem zgodnie z szablonem, a mój kolega, który jest drag queen, zaprojektował mi ten szablon. On mi odmierzył z moich bioder dokładnie, co ja mam wyciąć i ja To siedziałem... był Zad na miarę. Tak, i ja tym nożem ciąłem tą gąbkę i to były takie wielkie i tak dalej, nie? I spędziłem wiele godzin przygotowania, dlatego ja doskonale wiem, przez co przechodzicie. A pamiętasz może swój pierwszy raz, kiedy miałaś styczność z drag queen, ze sztuką drag queen? To jest dobre pytanie. Nie umiem sobie przypomnieć, kiedy to było. Na pewno wiele lat temu i ja tak osobiście i prywatnie bardzo lubię drag queen. Ogromny szacunek dla wszystkich artystów, którzy się wcielają w drag queen. Lubię, podziwiam, sprawia mi to przyjemność. Nawet tak spotykając ich już zrobionych na ulicy, bo to się zdarza u nas tutaj w Anglii, to jest całkowicie normalne. Dlatego nie potrafię zrozumieć tych moich koleżanek, nie koleżanek, które są okrutnie zbulwersowane, jak zdążyłam Ale wiesz powiedzieć, co?
ich spotkają, zobaczą w telewizji, czy gdziekolwiek będą miały okazję się gdzieś tam z nimi złapać. Ty nie musisz wszystkiego rozumieć i te koleżanki też nie muszą wszystkiego rozumieć, bo koniec końców bylibyśmy za mądrzy. Także wiadomo, że każdy z nas będzie przechodził jakąś tą swoją drogę. Do niektórych wniosków dochodzimy z czasem, także może... Trzeba dojrzeć i Tak, dorosnąć. wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu przeżycia, fajnego momentu z daną sytuacją, żeby sobie zbudować opinię, bo ludzie, przepraszam bardzo, często mają coś takiego, że jest lęk przed niewiadomą. Czyli na przykład, nie wiem, nie masz w swoim środowisku geja, automatycznie myślisz, że geje są źli, bo nie wiesz, co to jest, nie wiesz, czym to się je. Tak samo jest z drag queen. Dlatego, że ludzie nie mają w swoim otoczeniu, nie byli na pokazie, nie doświadczyli tego na własnej skórze, tylko wiedzą, jak to wygląda nie? I już się pojawia wojna, a tak naprawdę ta wojna jest spowodowana niewiadomą, bo boimy się niewiadomej. Ja tu powtórzę to, co już kiedyś mówiliśmy podczas naszej rozmowy, że możesz robić, co chcesz, być kim chcesz, ale przede wszystkim bądź dobrym człowiekiem i Dokładnie, nie nie rób krzywdź nikomu krzywdy. Ale zapytałeś, kiedy miałam taką styczność, taką większą, to chyba pierwszy raz taką naprawdę ogromną, nie wiem, czy to była gala, występ drag queen, miałam okazję zobaczyć na urodzinach mojej koleżanki, miała 30 urodziny i tu w Manchesterze zaprosiła nas do miejsca, które już nie istnieje, ale było takie show, nawet spajsetki były. No to było takie show, ja się bawiłam, jakbym po prostu była na realnym koncercie. Bo to często tak jest. To było niesamowite i ta energia, i ta zabawa, i ci wszyscy ludzie, no coś niesamowitego i polecam każdemu przeżyć takie to show. sam. Przeżyj to sam. Tak. Ja miałem styczność, jak byłem młodszy, tak jakby, to wiadomo, początki, nie? Jak się kręciłem trochę po klubach gejowskich w Warszawie i tak dalej, no to się pojawiały koncerty, byliśmy, wiesz, na widowni i tak dalej, ale to nie była jeszcze ta styczność, która tak właściwie mnie przywiązała może trochę do tej sztuki, bo dopiero jak się przeprowadziłem do Manchesteru i tutaj ja jestem kolegą, albo znam się przynajmniej z połową tych drag queen, które pracują tutaj w wiosce, nie? Tak jak przychodzimy i tak dalej, to są tak fajni ludzie, tak otwarci. Ja mówię tak, Boże, chciałbym być chociaż drag queen dla samego faktu, żeby być częścią tej społeczności. Oni są tak ciepli, tak sympatyczni, wiesz? I ja mówię tak, chciałbym być tam między nimi, złapać trochę tej dobrej energii dla siebie, nie? No i skorzystać z tego. Ale wydaje mi się, że sztuka drag jest nie tylko tak naprawdę rozrywką, ale też manifestacją odwagi, bo to trzeba mieć przysłowiowe te jaja, żeby przeistoczyć się z faceta w tą kobietę, czy z kobiety w mężczyznę, czy też pokazać się z innej strony. No, wydaje mi się, że nie każdy miałby odwagę. Ja znam przypadki, gdzie drag queeni przebierali się, wiesz, w te swoje role i oni wychodzili robić występy i tak dalej, mieli świetny czas i mieli ten czas tak świetny, że potem nie lubili swojego życia szarego. I jakby Zbyt ponury praktycznie był. chcieliby zostać w tamtej formie cały czas, także wiesz, tych występów było dużo, dużo więcej niż normalnie i tak dalej. Oni pokochali tą sztukę tak bardzo, że potem przestali lubić swoje życie, a fajnie znaleźć też taki zdrowy balans w tym wszystkim. Że mieć się czas na to życie normalne, a na przykład po godzinach czy w weekend. Na to nienormalne. Na to nienormalne. To znaczy dla nich normalne, a dla innych może być Dla mnie nienormalne. też normalne. Ja jestem jak najbardziej za. Jeżeli znacie jakieś imprezy takie dragowe, gdzieś nawet w Wielkiej Brytanii, U nas teraz będzie Work the World, wiesz? w styczniu bodajże, Jest styczeń teraz. no co ty nie powiesz. To jest show organizowany przez RuPaul Drag Race, przez uczestników, nie? I tam możesz sobie zobaczyć, wiesz, występ każdego indywidualnie, bo oni robią takie bardzo krótkie show, pokazują swoje umiejętności, swój talent i tak dalej. Wiesz, jedni śpiewają, drudzy tańczą, trzeci są komedianci i tak dalej, każdy ma swoje 5 minut. Ale to jest tylko w jednym miejscu można zobaczyć, czy to jest taka objazdówka trasa? Oni robią takie tournée po Anglii chyba. Wiem, że też robili światowe pewnego razu. Nie wiem, czy teraz akurat robią Czyli, światówkę. że tak powiem, my, widzowie, możemy spotkać na żywo, namacalnie swoje ulubione drag. Dokładnie. Plus więcej. Dlatego, że ty po pierwsze pójdziesz zobaczyć swojego ulubionego drag queena,
ale zobaczysz też całą resztę, a może spodoba ci się czyjaś estetyka na tyle, że będziesz teraz fanem tej drugiej osoby też. I będziesz wiedział, co chcesz robić w przyszły weekend po 19:00, na Dokładnie. czyim występie się bawić. Myślę, że powinniśmy się wybrać. Powinniśmy się wybrać na Work the World. Ja byłem raz i było świetnie. Ale to powinnyśmy takie, wiesz, Powiem ci, że jak ja byłem na swoim pierwszym, a Wystylizowane. byłem tylko raz, bardzo dużo ludzi jest poprzebieranych, naprawdę. no to my też tak pójdziemy. I to nawet nie tylko, wiesz, drag queen, tylko wszystko. To tak jakbyś pojechała do Japonii, nie? Każde kokardki, włosy kolorowe i tak dalej, jakieś platformy i tak dalej. Jest po prostu fajnie, jest kolorowo, jest tak, wiesz, przyjaźnie. Wchodzisz i wiesz, że to są twoi ludzie, wiesz, Jest co chodzi. odpowiedni klimat i każdy potrafi się tam odnaleźć. A jak się odnajdują w świecie dragu nasi goście, tego dowiecie się, oczywiście zostając z nami. Czas na pierwszą głosóweczkę. Tak. Naszym pierwszym gościem, takim wirtualnym, Kościołą. będzie Andrzejowa Żar. Wiesz, ja poznałem Andrzejową, żeby ci nie skłamać, 14 lat temu, jak mieszkałem w Warszawie i do tej pory jest drag queen, to jest pasja. Że tyle czasu, wiesz, ja już przez tyle etapów w życiu przeskakiwałem, robiłem tyle rzeczy, a on sobie obrał jeden cel i prowadzi go do teraz. Także posłuchajmy, co ma do powiedzenia. No jestem bardzo ciekawa, co nam zdradzi z tego świata, jakieś ploteczki, sekrety. Także Andrzejowa. Pani, z tej strony Andrzejowa Drag i powiem wam kilka słów o sobie i o dragu. Oczywiście często pada pytanie, czym jest drag. Dla mnie jest to rodzaj sztuki, performance'u, tworzenia kreacji, postaci i dobrej zabawy. Drag jest inspirujący i każdy może go robić. Trzeba mieć tylko pomysł na siebie. Ja osobiście inspiruję się modą, makijażem, muzyką, stylem Hollywood, glamour, latami 80., tworząc swoją postać. Cieszę się, że w Polsce scena dragowa się powiększa, jest tyle ciekawych osobowości. Pozdrawiam prowadzących i wszystkich oglądających. I jakby to powiedział RuPaul, everybody say love, całuję. My My też również całujemy. całujemy. Dzięki bardzo za wiadomość. Mi się bardzo podobało, że wspomniał, że on się inspiruje latami 80. No, mnie jeszcze na świecie nie było, ale to taki magiczny Ty okres. Te dzisiaj masz kolory, taką trochę fryzurę z lat 80. Taki karbowany włos, takie nie? ten. Więc on sobie wybrał tą epokę, można by tak to określić. I wy macie okazję też zobaczyć tutaj zdjęcia naszych gości. Oczywiście. Każda Jak pięknie głosówka wyglądają. będzie miała podpiętą twarz, żebyście wiedzieli, do kogo podłożyć głos. Jak pięknie wyglądają te nasze Oj, tak. gościówy. Wiesz, czasami aż się wstydzę, nie? Czas się wstydzę, bo ja mam swoje stylizacje, a czasami myślę, że są dobre, ale potem jak patrzę te prace i tak mówię, no to mam jeszcze trochę do przerobienia. Ja jestem pod wrażeniem, jak oni potrafią wyglądać w tej damskiej odsłonie. Ten włos, ten makijaż, to spojrzenie, kurczę. Oj, tak. Wiesz co? Idzie się pomylić. Idzie się pomylić. No, czyli pomyliłbyś dobrze, się. czyli misja udana. Niektórzy jeszcze potrafią tak zmodulować głos, że no tylko w pewnym momencie byś Dokładnie. odkrył, co tam w trawie piszczy. Ale wśród naszych gości też jest dzisiaj Adelon, o którym zdążyliśmy już powiedzieć. A ja mam Adelon jest głosóweczkę. dość znany ze świata internetu, bo ja go poznałam między innymi w momencie, kiedy wcielił się w postać Magdy Gessler. O proszę. Ja Jakbyś- słyszałem, że on Adele robił jeszcze. Tak, stąd się właśnie wziął pseudonim Adelon, ale moment, kiedy on pojawił się w internecie jako Magda Gessler, pojawił się filmik i wszyscy zobaczyli go. To twoje On robi 1:1 Bezos Magdy. No rewelacja. Sądzę, że jakbyśmy tak go postawili obok Magdy Gessler, to nie wiem, kto to byś byłby nie bardziej wiedziała, Magdą. która jest bardziej Magdą. Dobra, to ja rzucam głosóweczkę od Adelona Adelona. i zobaczmy, co ma do powiedzenia. Cześć, z tej strony Lukas Adelon i od ponad 8 lat jestem drag queen. Czym jest dla mnie drag? Przede wszystkim łączeniem swoich pasji do makijażu, charakteryzacji, tworzenia rekwizytów i całych stylizacji. Wszystko zaczęło się od impersonacji Adele, stąd mój pseudonim, Impersonacja, ale no to przez słabo. lata wcielałem się również w Magdę Gessler, Beatę Kozidrak, Violettę Villas i inne postaci, czasami bajkowe, jak Wróżka Chrzestna ze Shreka, Elza z Krainy Lodu czy Winnie Sanderson z Hokus Pokus. Lubię dbać o szczegóły, lubię bawić się wizerunkiem, lubię wchodzić na scenę i cieszę się,
że dzięki takiej przygodzie poznałem mnóstwo ciekawych osób. Mogłem brać udział w różnych projektach, na przykład telewizyjnych jak Drag Me Out w TVN, czy serialu Królowa Netflixa, gdzie sam miałem podwójną rolę. Jako charakteryzator Andrzeja Seweryna w odsłonie Loretty i przed kamerą jako jedna z drag queen. A jeśli chcecie zobaczyć mnie więcej stylizacji, więcej projektów, to z pewnością znajdziecie mnie w internecie. Myślę, że jeszcze wiele przede mną. Do zobaczenia. Pięknie. My podepniemy tutaj social media, żebyście mogli sobie go Ja wyszukać. was bardzo gorąco i serdecznie zapraszam na sociale Adelona, bo to, co on tam robi z makijażem, Ja widziałem. Wy też widzieliście zresztą, Robi bo wielkie tutaj się wow. wyświetlały zdjęcia. robi wielkie wow. Jestem Oczywiście. pod wrażeniem, tak jak powiedziałam wcześniej, śledzę go od dawna, no i kibicuję, naprawdę kibicuję i ta jego też ta Ale wersja jakie Adele to jest... fajne jest, wiesz, bo tak naprawdę dużo ludzi sobie obiera taką swoją stylistykę, swoją estetykę i to jest jego właśnie forma drag, nie? A on tutaj się przebiera za wiele różnych postaci i to może wam właśnie, kochani, nakreślić, jak dużo można osiągnąć makijażem, odpowiednimi włosami i dodatkami, jak bardzo można się przeistoczyć w zupełnie kogoś innego i to mało tego, bo za każdym razem w kogoś jeszcze innego, tak jak zresztą Basia na każdym odcinku podcastu. Ja co tydzień jestem w innej odsłonie, wychodzę ze strefy komfortu. No, dragiem nie jestem, raczej nigdy nie będę, ale dzisiaj mam okazję tak troszkę się... I jak się tak, czujesz w takiej Wiesz odsłonie? co, tak inaczej, tak... Nie wiem, czy to byłoby coś, co bym chciała robić, chociaż jak mówiłam, jestem pod wrażeniem i jestem ogromną fanką, ale nie wiem, czym się odnalazła. No to ja ci powiem, wiesz, jak ja byłem w pełnej stylizacji na Paradzie Równości i ja miałem, wiesz, i te biodra zrobione, i biust, i wszystko, i talię, żeby zrobić siku, kochana, 40 minut zdejmowania warstw. Ty już prędzej puścisz ponogawką, niż zdążysz, bo to jest, wiesz, rozpiąć gorset, bardzo trudna sztuka. Do tego właśnie zdejmujesz kilka warstw rajstop, nie wiem, jak się to Wypełniacze. nazywa. Wypełniacze na biodra. Potem masz jeszcze jedną bieliznę i tak dalej, żeby to wszystko, wiesz, działało. I o Jezu, naprawdę to jest takie poświęcenie, No, żeby poświęcenie tak w imię wyglądać. sztuki. No mówię, ja może bym się na scenie nie odnalazła, nie miałabym jakiegoś takiego alterego, które chciałabym pokazać światu, ale może tak po prostu, żeby się przemalować, pokazać się inaczej, spoko, do zdjęcia jak najbardziej. I wszystko będzie uwiecznione w każdym odcinku. Tak jest, ale to wydaje mi się, że trzeba chcieć, tak Trzeba wyjść do chcieć. ludzi. Wy nie wiecie, słuchajcie, ale dzisiaj Basia ma zaklejone brwi. Ładnie wszystko, wiecie, jest przykryte. Jej brwi zrobione są dużo wyżej. Ma je Jak naprawdę prawdziwa drag mam na połowie centralnie na czoła. czole. Tak, ma zrobioną fałszywą powiekę, bardzo dużo dzieje się na oczach, bardzo dużo graficznej kreski. Ja mam wrażenie, że to jest 8 kg tapety. Bo jest i bardzo dobrze. Okej, kochani, możemy przejść do trzeciego i ostatniego uczestnika. Naszego gościa. I jest to gość nasz brytyjski. O, proszę. Nasz rodak, który na co dzień jest w Wielkiej Brytanii. I ja go, że tak powiem, wyczaiłam, jeśli chodzi o świat dragu, właśnie ze sprawą Adelona, bo oni razem się czasami spotykają. Czy jeden jest w Polsce, czy drugi jest tutaj na Wyspach. I to, jak ten facet wygląda w kobiecej wersji, to kopara opada. No ja go tylko widziałem w kobiecej wersji, także nie wiem, jak wygląda poza stylizacją, ale posłuchajmy, co ma do Elektroda powiedzenia. przed wami. Witam serdecznie, nazywam się Drag Queen Elektroda, mam 42 lata. Dragiem zajmuję się od prawie 22 lat, tyle mija akurat czasu od mojego pierwszego występu na scenie. Przebieranie się i wcielanie się w jakąkolwiek postać, a nie występowanie na scenie, nie nazwę nigdy dragiem. Drag Queen zawsze występuje na scenie. Na dzień dzisiejszy sztuka dragu będzie dla mnie czymś kompletnie innym niż była te 22 lata temu. 22 lata temu było trzeba piąć się powolutku, pomalutku do tego, aby osiągać jakieś sukcesy, żeby pojawiały się zlecenia. Na dzień dzisiejszy nie muszę się o to starać, mogę sobie pozwolić na to, żeby występować tylko od czasu do czasu i też kiedy mam na to ochotę, nie oszukujmy się. Aczkolwiek drag pomaga mi, jeżeli chodzi o rozwijanie swoich umiejętności.
Umiejętności, o których mówię, to na pewno będzie szycie, to na pewno będzie zdobienie, to na pewno będzie makijaż, to na pewno będzie czesanie peruk. Plus do tego oczywiście coś więcej, jeżeli można pokazać na scenie. Wydaje mi się, że ciągły rozwój to jest chyba to tak naprawdę właściwe słowo, które pomaga w tej pracy, bo nie oszukujmy się, nie jest to ciężka praca i niestety bardzo źle okrzyknięta przez różnych ludzi. Prawda. To tak jak powiedzieliśmy wcześniej, właśnie te koleżanki, które są zbulwersowane i opowiadają zaraz historię dziwnej treści. 22 lata to kawał czasu. Niektórzy jeszcze tyle nie mają na Niektórzy świecie. jeszcze tyle nie mają, albo nie byli w planach, a on już podbijał sceny i już ma tak mocną pozycję, że może sam sobie wybierać miejsce, oferty. I grafik. I grafik, i robi to, co lubi, to, co mu się podoba i się w tym spełnia. I to jest chyba Pięknie, najpiękniejsze, Pięknie. że ci ludzie się spełniają i kochają to, co robią. Oczywiście. Ja tak teraz sobie pomyślałem, wiesz, moja siostra ma dopiero 24 lata. Ona jakby zaczęła robić drag mając 3 lata. Jak to jest kawał czasu. To jest kawał czasu, ale wiesz co, on powiedział 22 lata. Ja tak kojarzę, śledząc te różne profile w internecie, że czasami taka drag staje się drag mamą dla kogoś, kto dopiero zaczyna raczkować w tym temacie. Tak. I jestem bardzo ciekawa, czy to ty, który się pojawiasz, nowy, w tym temacie wybierasz sobie tą mamę, czy ta mama wybiera ciebie? Wydaje mi się, że to jest współzależność. Właśnie to jest coś, co warto też poruszyć, wiesz, bo ludzie o tym nie wiedzą. Ja wiedziałem, ale w ogóle mi przez głowę nie przeszło, nie? Ja pamiętam, że jak ja chciałem być drag queen, to pierwsze, co zrobiłem, szukałem drag mamy, czyli kogoś, kto już jest na scenie, kogoś, kto mnie czegoś nauczy, kto mi pokaże, jak się szyje, kto mi pokaże, jak się czesze peruki i tak dalej. Jak się zachować? Tak, bo to jest ktoś, kto już przerobił tyle czasu, energii i pracy w to włożył, że teraz może się tym podzielić, żeby tobie pomóc, nie? Także, że to jest bardzo częste zjawisko. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce. W Anglii na pewno tak jest. W Polsce chyba też tak jest, zwłaszcza, że w tym programie, o którym już mówiliśmy, Drag Me Out, gdzie były te nasze drag queen, które miały pod opieką jakichś tam aktorów, nawet był pan, który jest mistrzem fitnessu, czy coś takiego, on w ogóle wygrał ten program. I oni... Spoiler alert, przepraszam. Ale też było. Może ktoś nie ogląda, może będzie oglądać dopiero. No to nie słyszeliście tego. Zapraszam do oglądania, bo warto, jest to ciekawy program i tam właśnie była tak jakby drag mama, która się opiekowała tym takim bidulkiem, który Bajbinkiem. dopiero się uczył chodzić, O. butak na obcasie, wykręcał te kostki, a to było tańczymy, makijaż, to, Tak, pokażę ci, tamto. jak się chodzi. Biust, no, jedziemy. I tam potem wchodzili na scenę, reflektory się odpalały i Raz jeszcze powtórzę, ludzie sobie nie zdają sprawy, ile się na to składa. Tak samo u nas, wiesz? Bo to jest w każdej pracy artystycznej bardzo podobnie. Wiesz, ludzie myślą pewnie, że my siadamy, nagrywamy, nie? A tutaj tak, przygotować studio, zrobić makijaż, mamy marketing, trzeba złapać oferty, trzeba się sprzedać, trzeba sobie opracować różne rzeczy i tak dalej. Tak samo drag queen, tak samo jak u nas i u każdej jednej formy artystycznej. Tak to wygląda. Ludzie nie mają pojęcia. bo to wydaje się takie, co się On pomaluje, pewnie po but prostu na idzie psa się na ubiorę scenę, i jazda. porusza ustami przez 4 minuty do jakiejś piosenki i zadowolony. Nieprawda. Nieprawda. Mi się bardzo, bardzo, powtórzę to raz jeszcze, podoba to, że o tej sztuce jest coraz bardziej głośno, Tak. że coraz częściej się ona pojawia i Tak, nawet na tej wspomnianej Eurowizji, no mówię, ja klaskałam uszami z radości. O, umiesz klaskać uszami? Klask. O. O, ja nie umiem. I ja byłam tym zachwycona i uważam, że powinno to być pokazywane. Chociaż, wiesz co, ja na samym początku, jak zaczęłam się interesować, mogę powiedzieć, tym zjawiskiem, tą kulturą, to ja się na początku zastanawiałam, czy żeby być drag, trzeba być osobą homoseksualną. Absolutnie nie. I to, sądzę, jest pytanie, które pojawia się u wielu osób. Absolutnie nie. I wiesz co? Nie wiem, czy to mogę powiedzieć na podcaście, ale słuchajcie, powiem. Jak coś tam mnie zabijecie za to, nie? Oho! Bo to jest... nie mogę tego powiedzieć na podcaście. Ale... No to drogą okrężną.
No dobra. Wiecie, jeżeli chodzi o aktorów filmów dla dorosłych, Tak. nie? I, Filmy przyrodnicze dla dorosłych. tak, filmy romantyczne. Tak? I to są aktorzy homoseksualni, czyli odgrywają sceny między sobą. Bardzo często się zdarza, że to jest tylko aktorstwo, bo mężczyźni są heteroseksualni, albo przynajmniej jedna albo druga strona, a na potrzeby filmu właśnie to robią. I tak samo właśnie przebieranie się za kobietę Od razu nie wrzucać się do formie tego wora. dragu nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Wcale nie musisz być chłopakiem, zacznijmy od tego. No to po pierwsze, Tak, a to po już drugie, wiemy. wcale nie musisz być homoseksualny, wcale nie musisz przynależeć do tej społeczności. Po prostu możesz sobie to obrać jako formę sztuki, która ci pasuje i chcesz ją robić i tyle. Nie musisz odhaczać żadnych okienek. Czyli na co dzień możesz być panem domu, mężem, ojcem piątki Dokładnie. dzieci. Możesz być żołnierzem. Możesz być żołnierzem, a w weekend wskakiwać fajne wdzianko, make-up i Oczywiście. wyskoczyć na scenę. Albo w suknię balową. Albo w suknię balową, Jezu, jak ja bym chciała taką pióra. księżniczkową suknię chociaż raz założyć. Wiesz, miałem na sobie suknię ślubną, ale to nie to samo. Ja To bym nie to chciała taką samo. księżniczkową. No, ja miałam okazję mieć studniówkę w wersji damskiej i mieć O, taką współczuję. kicuchę. Dzięki. Ale przeżyłam, było Co, byłaś fajnie. przebrana za dziewczynę? No, niesamowite, Wow, nie? I Bacha, make-up był. nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nie za dziewczynę? Wiem, to takie niezwykłe. Ale jeszcze chciałam powrócić do tego drag i do tej orientacji, bo chyba można powiedzieć, że drag jest mocno związane z środowiskiem LGBT. Oczywiście, że jest. Nie wiem, czy się teraz mówi LGBT, czy LGBTQR code. Te wszystkie po kolei, nie? Będziemy mówić LGBT, bo skrócie. mi się wydaje, że ludzie będą wiedzieć generalnie, o co chodzi, nie? Tak. Jest to na pewno w dużo większej części skierowane do Tego środowiska. tak, do ludzi, którzy się w tym środowisku Znajdują. znajdują. Znają i znajdują. Znajdują, aczkolwiek to jednak nie ogranicza się tylko do tego środowiska. Ale taka chyba łatka jest przypięta, że Oczywiście, że to jest. jednak jest to środowisko, jak są wszelakie te parady, to jednak tam wtedy te Jezu, draguski można Tak, bo spotkać. parady to jest jak Christmas dla drag queen. Przecież on się wtedy tak może pokazać, on się wtedy tak może wykazać, on jest tak zabukowany. Nie wiem, kiedy to w Polsce jest, bo u nas to jest sierpień, jak dobrze Ja nie mam pamiętam. pojęcia. U nas to chyba miesiąc trwa w ogóle. Cały miesiąc jest Pride Month. Mhm. I wtedy na wystawach są tęcze, nie tęcze, jest kolorowo, się dzieje, drinki, desery z tęczą, Każdy pije na pokazy. ulicy, bez koszulki. A potem jest chyba taka kumulacja, jeden weekend, jak dobrze kojarzę. Tylko nie pamiętam, który to jest weekend, ale to jest... I zawsze coś sierpień. fajnego robią u nas. Wiesz, u nas była jakaś ta Ariana Grande, Ariana Grande. Były Sugar Babes i tak dalej, nie? Także oni zawsze to jakoś tak fajnie organizują, żeby ta parada równości jednak była duża. Głośno wtedy jest i kolorowo u nas w mieście. I tak jak mówię, te drinki, nie drinki, desery, każdy sklep jakoś tam jest przyozdobiony. Całe miasto żyje. A całe to Gay Village, o którym mówiliśmy, jest po prostu tak kolorowe. Ja jest tak wiem. piękne wtedy. Płacisz za wstęp na ulicę. Miliony monet. No, ja bywam co roku. Właściwie w tym roku byłem zupełnie celowo, ale wcześniej zawsze przypadkiem. Dlatego, że teraz to już planowałem, że będę na pewno drag queen, że na pewno się przebiorę, bo zawsze o tym marzyłem, bo wiesz, moja praca polega na tym, że ja robię makijaż. Ja robię makijaż i włosy, no i właściwie taka portretówka, czyli od ramion w górę i tak dalej, ale nigdy nie robiłem reszty. I ja mówię tak, chciałbym siebie zobaczyć w takiej pełnej formie, wiesz, z wypełniaczami, tu ściśnięte, tam uwydatnione i mówię tak, zrobię to na paradę, no bo kiedy jest lepszy moment? Nie ma. Nie, to jest idealny moment. I Można się zrobiłem. pokazać, wyjść śmiało na miasto, nikt na ciebie krzywo nie popatrzy, świat jest twój. Jeżeli wy macie taką chęć zobaczyć A ja się w jestem takiej tak wersji, to zrobiony, jak najbardziej. Jestem tak zrobiony, wiesz, dzisiaj taka, siema, a cały czas siadam jak chłopak, tak, tutaj ręka i tak. Ja muszę powiedzieć, że przekomicznie wyglądasz, jak schodzimy na dół i ubierasz jeszcze takie buty. Taki kajak naraz się A pojawia. to jeszcze Alana buty, one są I od ogromne. pasa w górę taka drobna, taka Swietłana, O, taka Barbie, a tu taki chłop. dobrze, siema. I naraz się odezwie takim głosem. Jest chyba taki czy to było w amerykańskim Mam Talent i nawet jest taki, też chyba on jest dragiem i TikToki ma takie popularne, że
what's your name? Jak masz na imię? Tam jakiś tam Anna. Jak masz na imię? Anna. Jak masz na imię? Anna, tak naprawdę. Robert. Widziałem go. Tylko nie pamiętam, jakie to było damskie imię. Manuel. No, Manuel. Na szczęście, no to ty dzisiaj mógłbyś tak udawać. Jak masz na imię? I czekaj, a Najpierw damska wersja. ja nie umiem nic na szybko wymyślić, ale dawaj jeszcze raz, poczekaj. Jak masz na imię? Czemu ja nagle nie znam żadnego adamskiego imienia? Poczekaj. Może być Olga. Dobra, dawaj. Jak masz na imię? Olga. Jak masz na imię? Olga. A tak naprawdę? Sky! Nie! Sky! To było dobre. I to na pewno zostanie w Zostanie, odcinku. nic nie To będzie zostanie w dobre. odcinku. Tego nie wytnę. No, Dobra. Okej, kochani, zakończmy ten odcinek na takim właśnie fajnej formie, kiedy jest to najwyższa energia, kiedy jest fajnie, słuchajcie. Ale zanim przejdziemy, słuchajcie, do naszego wierszyka, ja bym chciałbym coś was poprosić generalnie. Ale nie? co? Mogę poprosić ich sam? No możesz. Nie wiem o co, więc nawet nie wiem, co ty masz w planach. Dobra, to ja poproszę. Proszę. Chodź. Oho. Chodź. Zobacz tu. Widzisz? Widzisz tu? I teraz tak, weź to kliknij. Znaczy nie tu kliknij, tylko kliknij niżej, nie? Bo to jest teraz takie czerwone, a jak naklikniesz, będzie szare. I uderz. W dzwona dzyń, dzyń. A jeszcze podpowiem, że koło naszego awatara, tam gdzie jest nasze logo, znajduje się właśnie przycisk subskrypcji. I dzwoneczka. I dzwoneczka. Dzwoneczek też się wtedy robi taki bardzo szary. Super, super. No to kochani, bardzo dziękujemy wam za ten odcinek. Było przekomicznie, było śmiesznie. Było. Jezu, powiem wam tak. Teraz już tak poza marginesem. W połowie tego odcinka pojawił się pan helikopter. Który za oknem latał centralnie nad budynkiem, w którym jesteśmy. I latał. Nie chciał przestać latać. Słuchajcie, co myśleliśmy, że się uspokoiło? Zaczynamy nagrywać i nagle jest... I tak... Dobra, słuchajcie, próbowaliśmy to przeczekać. Musieliśmy czekać dobre 40 minut. Nie dało się. Bo u nas helikoptery się pojawiają nawet jak już jest po ciszy nocnej, w momencie, kiedy kogoś szukają, kogoś... No. Właśnie, I ktoś tu biegał, zachciało mu się. złoczynił. Także zapraszam was, kochani, na wierszyk, okej? Recytacja, czas, start. Usiądź z nami, pogadamy, to zostanie między nami. Dzięki, kochani, za dzisiaj i najlepszego wieczoru wam życzymy. Pa! Weekendu i całego tygodnia. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć, pa! Usiądź z nami, pogadamy.